Tak jak Wam wspominałem w poprzednim filmiku, zakupiłem sobie pompę Hihiros, taką 4-kanałową pompę Hihiros. Miałem w sumie wrzucić Wam filmik, ale z tego co się podziało po prostu w ciągu tygodnia, o widzicie takie coś, takie cudo, ze wszystkimi akcesoriami, bo tam trzeba było oczywiście dokupić sobie jeszcze pojemnik na butelki, 4 butelki, potem jeszcze tam taką, o jak widzicie tam taką przystawkę plastikową z wężykami i tak dalej, plus wężyki, także to wszystko mnie wyniosło około, powiedzmy, tam 700 zł. Taki mniej więcej koszt tego zestawu był, czyli 4-kanałowa pompa sterowana przez Wi-Fi. Zresztą bardzo fajnie, bo też w aplikacji Hihirosa, także bez problemu można sobie, właściwie nie Wi-Fi, tylko Bluetooth, przepraszam, można sobie w aplikacji, którą jeżeli ktoś ma już Vividy albo na przykład WRGB i steruje sobie z aplikacji, to jak najbardziej tam można sobie dodać tą pompę i po prostu sobie ją skonfigurować. Konfiguracja dosyć szybko, fajnie, łatwo poszła. Kwestia była tylko pociągnięcia wężyków. Zastanawiałem się, ponieważ w tej części mam zamontowaną pompę, a tam mam wyloty filtra, więc musiałem po prostu wężyki poprowadzić przez całą długość zbiornika za szafką. Natomiast z tego co czytałem na forach, co czytałem w instrukcji, jeżeli wysokość pompy i tego powiedzmy tam dozownika nawozów nie przekracza 2 metrów bezwzględnie, no to nie ma tak naprawdę problemu i odległość taka jaką jak tutaj miałem, czyli 120 tam centymetrów z groszami, no to też długość tego wężyka nie ma znaczenia. Takie wypełnienie tego wężyka nawozami to jest około 10 ml nawozu, mniej więcej tyle pompa zużyła, bo sprawdzałem jak przy kalibracji po prostu miałem wodę w butelce i potem, żeby tą wodę, że tak powiem, wygonić z tego wężyka, wyprzeć, wdusiłem 10 ml i akurat tak chciało szczęście, albo tak to się zadziało, że te 10 ml nawozu wpompowane do wężyka po prostu wyparło całą wodę z niego. No i w tym momencie już można było dozować nawozy. Jeżeli chodzi o nawozy, które podpiąłem do tej pompy, podpiąłem KNO3. Tak sobie standardowo KNO3 wpiąłem, bo raz tam po podmiance na tydzień można spokojnie te 3 ppm tego azotu tutaj dodać do zbiornika. Tym bardziej, że rośliny, jak widzicie, radzą sobie nie najgorzej, bym powiedział, w ten sposób, tak? Do roślin za chwilkę sobie jeszcze przejdziemy, ale radzą sobie nie najgorzej. Także co podpięliśmy do pompy? Otóż KNO3, tak jak wspomniałem, i jest ono uruchamiane raz w tygodniu. Tam chyba 3 ppm, bodajże pamiętam z tego co ustawiłem. Następnie mamy oczywiście fosfor. Fosfor jest dawkowany teraz w ilości 0,6 ppm, czyli tym takim moim wiązanym systemem Nito EI, Nito ADA, ale zobaczcie, po 3 dniach podawania nawozów przez pompę mamy taki minimalny ślad, jakby troszeczkę za dużo mikro, troszeczkę za dużo żelaza. Coś w ten deseń tutaj jest, także tak jak wspomniałem Wam, dopiero tak naprawdę jak będzie pompa i rzeczywiście ona jest dobrze skalibrowana, będzie podawała równo nawozy, to wtedy będzie można stwierdzić, co tam jeszcze ewentualnie idzie dopasować w systemie nawożenia, tak, w tym baniaku. Także jest KNO3, jest fosfor. Następnie mamy oczywiście mikro. Mikro podaje w ilości 24 ml na 300 litrów tygodniowo, czyli to jest, powiedzmy, ta zalecana najwyższa dawka, jeżeli chodzi o QD tutaj w tym przypadku. Może to mikro jest za dużo, zobaczymy.
Ja będę stopniowo, bo jeszcze jestem przed podmianą wody dzisiaj. Ja wiem, że już jest późno, ale po prostu nie da się inaczej. Czasami życie ma swoje własne plany. Dlatego jak zrobię tylko podmianę, to będę się zastanawiał, pokminię i Wam dam znać w tygodniu ewentualnie, co tutaj zmieniłem, albo oczywiście na przyszły tydzień to już będzie wtedy wiadomo po 5 dniach, jak to wygląda, co tam ewentualnie się zadziało. Także mikro 24 ml, no i oczywiście żelazo, i żelazo w tym momencie podniosłem z 0,15 do 0,25. Może to być też kwestia żelaza, no trudno mi jest powiedzieć. No pył dzisiaj zauważyłem dopiero po południu, a z racji tego, że żelazo jest dozowane o 22, jedna dawka, 1,5 ml, natomiast mikro jest gdzieś koło 20 w postaci 4 ml. No i fosfor jest dozowany u mnie od godziny 10 do 18, tak? Czyli w tym przedziale 4 dawki wpadają fosforu. Prawdopodobnie jest to ciutka za dużo fosforu. Wydaje mi się, że też ten schemat zauważyłem przy moim manualnym podawaniu, co by zresztą teraz tylko to potwierdziło, że ciut minimalnie za dużo fosforu jest, czyli prawdopodobnie nie 0,6, a powiedzmy 0,5 dawkę będę musiał podać tutaj. Przy tym oczywiście, tak jak widzicie, no zielsko rośnie, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o metę, jak zwykle. Zobaczcie, tydzień czasu minął i ona znowu mi wychodzi ze zbiornika, także w ciągu tygodnia czasu generalnie meta u mnie rośnie po 30-40 cm długości. Tak to wygląda od góry. Ja wiem, że tam te szypułki, boże, rozety się położyły, no ale tak to jest, tak? No dobra, no to przejdźmy sobie teraz do roślin, tak? Wiemy, co już jest podłączone, wiemy, że jest pompa Hihiros, wiemy, że jest sterowana przez blutacza, wiemy, jakie nawozy mamy podpięte, dawki Wam też powiedziałem. No i jaki to ma wpływ na rośliny? No powiedziałbym, że 90% roślin póki co dobrze, że tak powiem, się czuje z tym nawożeniem. Fajnie tutaj się dzieje w zbiorniku. Podejrzewam, bo jak zwykle tu mi coś zaczęła Tonina Belem, chociaż ja wiem, dobra, ja nauczę się tej nowej nazwy, bo Tonina Belem to jest niewłaściwa nazwa, tam zostało to zmienione. Ona troszeczkę mi tutaj protestuje, no i Sygonanthus gigant gdzieś tam z tyłu też mi protestuje, ale ja podejrzewam, że to jest przez to, że po pierwsze 3 dni chyba było akwarium takie, dopóki nie zamontowałem pompy, nie było ani nawożone dobrze, ani po prostu niedobrze, ani w ogóle nie było nawożone. Czyli co wleciało, to wleciało i po prostu tak byle tylko to szło do założenia pompy, bo musiałem to rozłożyć na kilka dni, ten montaż, bo niestety no, nie mogłem tego zamontować wcześniej. Natomiast też wzrosło mi troszeczkę GH. GH w tym momencie chyba będzie około 10, czyli to jest trochę twarda woda. Dla giganta zmiana takich parametrów z 7 na 10, no to nie jest ciekawe. Dla powiedzmy Belem też nie jest to zbyt ciekawe, aczkolwiek no inne rośliny nie narzekają. Zobaczcie, dostałem tutaj od Angeli. Angela, pozdrawiam bardzo serdecznie, masz zajebiste po prostu zielsko, masz jedno z najlepszego zielska po prostu jakie można dostać na polskim internecie. Od Angeli dostałem Guinea senegalensis, to jest roślina, na którą strasznie choruję. No i jak widzicie, bardzo fajnie się przyjęła, super przyrosty, już można powiedzieć nawet po 1,5-2 cm idzie w górę, wszystko bardzo ładnie się rozwija. Mini typ 4 też od Angeli i tam jeszcze parę innych rzeczy. White też od Angeli dostałem znowu i póki co tfu żyje, także spoko. Tu zobaczcie od Sławka z Elysium Plants, tutaj został Rogen repens i między limnofilą. Może rybka. O, tam teraz gdzie platka schodziła, to jest Rotala SP Pink.
Rotala pinkowa, ona się teraz dopiero zaczęła po jakieś tam 1,5 tygodnia wybarwiać. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Na razie to trochę gojas przypomina. Zobaczymy jak to będzie dalej szło. Mam tutaj też od Adamskiego mam też te 3 Pantanal, które tam widzicie, które rosną. No, także spoko tam ogólnie, generalnie jak widzicie tutaj nawet za tą Rotalą Red Blood dosyć fajnie. Te mniejsze oczywiście to są sadzonki, które były ucięte i wsadzone, więc one jeszcze troszkę czasu aż się przygotują, natomiast te co są starsze, no to tak jak widzicie reguła mniej więcej 3 do 5 dni, żeby się roślina zaklimatyzowała. Jeśli chodzi o Pantanal, no to ona rośnie wolniej, dlatego też widać od razu, że ten pióropusz jest pełny, fajnie szczyty wzrostu tam wyglądają, stożki wzrostu, przepraszam, i o wiele lepiej niż u Ludwigi Meta, ponieważ no Ludwigia Meta tutaj przy tych warunkach, gdzie jest więcej fosforu, więcej mikro, więcej żelaza i troszeczkę więcej potasu, no to jednak ta roślina szaleje, to jest po prostu kurczę nie do opanowania. Ja będę musiał zmniejszyć chyba ilość Ludwigi Meta, bo w tym momencie to mi tam strasznie zarasta, a za każdym razem o jak utnę po prostu te sadzonki. No dobra, zobaczę, może tym razem mniejsze utnę, może wy macie jakieś pomysły, takie 10 cm i je wsadzę, no to i tak muszę tydzień czasu odczekać, aż ona odchoruje od tego, wiecie, przebarwienia, że najpierw z tych czerwonych traci kolor, robi się lekko biała, potem zmienia kolor znowu na zielone, no i wtedy jak rusza, no to od środka znowu zaczyna się wybarwiać na czerwone i im wyżej bliżej powierzchni, bliżej tafli wody, no to tym bardziej czerwona i wtedy jak już te rozety są całkiem czerwone, no to ten kolor schodzi w dół. Natomiast u Ludwigi Pantanal jest to inaczej. Ona po prostu z racji tego, tak jak właśnie wspomniałem, że wolniej rośnie, ona po prostu na bieżąco się bardzo ładnie wybarwia i ta rozeta widać, że jedna i ta druga, która jest tam skitrana za Red Blood, ta większa, tak jak mówiłem od Adamskiego, także dzięki stary, fajnie. Także tutaj tyle, jeżeli chodzi o te dwie roślinki. Jak widzicie, Pogostemon Kimberly, już ostatnio wam mówiłem, że te łodygi to po prostu jak palce i tam widać tutaj z tyłu, no zobaczcie kurde jak to fantastycznie wygląda, po prostu no ten Pogostemon Kimberly to tutaj naprawdę no kurde kozackie te rośliny rosną, tak? Linofilabelem przesadziłem troszeczkę do przodu. Tu mamy jeszcze koło Linofilibelem bardziej na lewo Rotalę SP White i ona jakoś tam śmiesznie na S się nazywała. Nie wiem jak to było. W każdym bądź razie to też tam zaczyna dopiero rosnąć, więc zobaczymy jak to będzie. Macarandra Variegated tam z tyłu, to też kilka razy już przycięta. Bardzo mnie cieszy, że Pogostemon Helferi ruszył w końcu. Też już parę sadzonek poszło w dalszą podróż. Pogostemon Red też zaczyna tutaj. No zobaczymy, no bo tak jak widzicie, to jest trochę rozterka, tak? W tym momencie. Także z roślin możemy przejść tutaj do kminienia, jak to nawożenie się ma tutaj ogólnie do baniaka, tak? Bo wiecie, dobranie nawożenia dla tak szerokiej gamy roślin, które mają być utrzymane w takiej kondycji w miarę dobrej, powiedzmy, czyli to co tutaj widzicie, i żeby pogodzić po prostu wymagania tonin, mety i tak dalej oraz tych wszystkich innych, kurczę, takich wiecie, wrażliwych typu White, typu Pogostemon, chociażby Heidelberg i tak dalej, Eriocalione i tak dalej. Tam mam znowu Somolusa też od Adamskiego, dzięki stary w ogóle. Mam nadzieję, że tym razem się przyjmie, że nic mu się nie wydarzy, bo jak pamiętacie ten poprzedni Somolus u mnie, no nie wiem, nic z tego nizowego po prostu się rozpuścił. Nie wiem dlaczego, bo po prostu ta roślina tak przepięknie rosła. Zdążyłem 3 razy ją po prostu 3 sadzonki boczne odstawić i się zawinęła. No nie wiem czemu, ale zobaczcie chociażby też Heidelberg. No przepięknie to wygląda.
Tutaj nowe ścinki Heidelberga z tej strony, także bardzo fajnie. No i tyle, no. Owali Spink też bardzo fajnie, także no pogodzenie tego nawożenia, żeby wszystkim roślinom było dobrze, no jest trochę trudne, no nie powiem, tak. Ja nie robię tak, żeby mieć rośliny na handel, bo to jest co innego, tak. Jeżeli chciałbym sobie założyć hodowlę roślin i po prostu produkować, sprzedawać na forach i na Allegro, czy tam gdziekolwiek indziej, to bym po prostu nie trzymał tylu odmian w jednym baniaku i ich nie ciął, tak? Albo bym trzymał odmiany, które są bardzo mało wymagające i po prostu szedł na ilość, tak? Ale w momencie, kiedy mam naprawdę no tak różne rośliny u siebie w zbiorniku o tak różnych wymaganiach, no to ciężko jest to zbalansować, tak? Ciężko pod względem pH, pod względem nawożenia, pod względem twardości wody, bo jak widzicie, no kurczę, troszkę twardość podskoczyła i na przykład tutaj Helferi się wybił, znowu Red, tak, też Pogostanon Helferi Red, White fajnie się rozwija i tak dalej, Pogostanon Heidelberg się fajnie rozwija i tak dalej, Pogostanon Kimberley, tutaj znowu Gwinea, to co mówiłem wam wcześniej, Senegalensis, Ludwigia Ovalis Spink też choruje strasznie na tą roślinę, zobaczcie jakie przepiękne w ogóle zielsko też od Sławka z EZP, także no jest trochę tych takich ludzi, którzy naprawdę mają dobre zielsko i widać od razu, że te sadzonki są trzymane w warunkach takich naprawdę dobrych, bo one po prostu nie padają po 2-3 dniach od zasadzenia, tylko widać, że te rośliny po prostu rosną, tak? To znaczy, że były od samego początku dobrze zadbane i tak dalej, nie? No, także tyle w kwestii tego. Zobaczymy z tą moją rozkminą nawozową, jak to wyjdzie. Na pewno ciutkę, może zmniejszy ciutkę fosfor. Fosfor i żelazo spróbujmy. Nie wiem, czy to będzie dobry krok z mojej strony, żeby trochę fosfor i żelazo zmniejszyć, ale może rzeczywiście żelazo sobie zostawię na 0,2, 0,3, 0,25 powiedzmy. Natomiast fosfor zejdę do 0,55, to by było po jednej dawce mniej wtedy, jednego i drugiego. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tygodniu, tak? Także umówmy się tak, że ja sobie zejdę z fosforem do 0,55 i żelazo 0,25 i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo no tak jak widzicie, no w tym momencie to jest taki kompromis z mojej strony między tym systemem EI, tak? Czyli przenawożeniem tak zwanym, a systemem ADY, gdzie to nawożenie jest takie, wiecie, tyle, bo ile, żeby roślina miała, a rosła, tak? Tak, przypominam wam, system ADY bardziej dla roślin takich wolno rosnących, jak macie jakieś krypty, jak macie jakieś bucki, anubiasy, jakieś takie, wiecie, rośliny, które, czy tam na przykład nawet ksyrys, tak? Albo właśnie somolus, czy white, takie, które, wiecie, muszą wolno rosnąć, a nie potrzebujecie tego dużo, nie potrzebujecie tej masy, tak? Bo ja już to wcześniej sprawdziłem, to możecie sobie przewinąć do tych moich wcześniejszych filmików, vlogów z tego roku i zobaczycie sobie, jak to wtedy tam wyglądało, tak? To było, że te rośliny rosły spoko, ale brakowało tej masy, tak? Natomiast kiedy ja przeszedłem już na ten system taki, powiedzmy, pomiędzy EI a ADA, czyli to EI, to wiadomo, że to jest, dajemy więcej nawozów niż rośliny potrzebują i po prostu potem podmianką to zbijamy, żeby im nie brakło, ale znowu to ma swój drugi, każdy kij ma dwa końce, tak? Czyli przy systemie tym EI, w momencie kiedy podamy o wiele więcej środków odżywczych do akwarium, no to oczywiście te rośliny wyszczelą, tak? I z jednej strony to wiecie, to jest też taka rozkmina, jak ostatnio Mokrełapska też mówił, fajnie, że rośnie, ale boję się patrzeć, co tam pod spodem i od dołu się dzieje, tak? Bo wiadomo, że jak roślina rośnie, chociażby tak jak tutaj Red Blood, czy właśnie tam te nieszczęsne mety, co rosną, tak? Czy tutaj Pogostanon Kimberley, to jest wszystko fajnie, pięknie, super, że to rośnie, tylko jak się tego nie przytnie, no to wiecie, brak światła, niższy przepływ wody i tak dalej, i tam już się zaczynają robić różne dziwne rzeczy od dołu, tak? Często jest tak, że po prostu te rośliny zaczynają tracić w ogóle liście, że tam wszystko zaczyna obumierać i mamy tak naprawdę gołe kikuty i tylko od połowy potem rośliny w górę
idą, tak? Także tego nie chcemy i też właśnie przy tym systemie EI musicie wziąć pod uwagę to, że jak będziecie dawać więcej tych środków odżywczych, no to niestety, ale rośliny, niestety albo istety, ale rośliny wtedy będą rosły dosyć szybko. Także nożyczki w rękę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po przycince. No i tyle, tak? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No mówię, no ja troszeczkę tutaj dopasuję jeszcze ten system, bo ja chcę zrobić tak, żebym jak wyjadę sobie na wczasy, na tydzień czasu, jak to będzie sobie tutaj hulało, to wiecie, że nie, że wyjeżdżam sobie powiedzmy w poniedziałek, wracam w niedzielę, a tutaj będzie wszystko na zielono i kurde większość roślin, nie no dobra, no tak nie będzie, że padnie, nie, ale chociażby white może się zmienić w zieloną, już nie będzie white albo green, ale green. Alternatery mogą porosnąć jakimiś, wiecie, wąsami i tak dalej. Także tu różne dziwne rzeczy się mogą podziać, tak? No co prawda to, co ja teraz serwuję, to już jest sprawdzony system i kto ogląda mnie dłuższy czas, to wie, że sprawdziliśmy, przetestowaliśmy w warunkach wojennych, że tak powiem. No i tyle, nie? O, właśnie teraz się odpaliła pompka. Co to teraz leci? Patrzymy, 18 godzina. Co to tyle tam leci teraz tego? To był chyba fosfor. Fosfor? Albo to był azot. Wiecie co? To był azot chyba. KNO3 wleciało przed podmianką. Kuźwa mać. Takie rzeczy tutaj się dzieją. KNO3 przed podmianką wleciało. I co teraz? I co teraz? Będą glony. Nie, spokojnie. Adamski też mnie tam dał mi trochę pisti pływających, także z tego co się orientuję, to badziewie dosyć mocno wciąga azot, więc ja sobie to ujarzmiłem po prostu w wężyk taki, wiecie, o, sobie tam zakręciłem i żeby mi to się nie rozeszło po całym zbiorniku, to tam sobie po prostu jest i tyle. No a ja muszę teraz przystąpić do działania. Jak widzicie, platek znowu jest mniej, bo znowu tam kilkanaście wyleciało. W sensie wyleciało, no znalazł się chętny, no to wydałem, tak? Platki bardzo są, że tak powiem, bardzo mocno się rozmnażają, więc co jakiś czas tam oczywiście zawsze jakąś tam garść tych platek wywalam, tak? Wywalam, oddaję po prostu w dobre ręce, tak? No, także tyle jeżeli chodzi o ten film. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. Pamiętajcie, łapkowanie, lajkowanie, udostępnianie filmu, oczywiście komentarze, bo to też pomaga algorytmowi. Im więcej zaangażowania z waszej strony, szczególnie subskrybentów, to tym lepiej film się potem pozycjonuje. A tak jak wspominałem też w poprzednim filmie, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim wspierającym tu na YouTubie i też patronom na Patronite. Jak widzicie, w jakimś tam stopniu też pomogliście mi po prostu sfinalizować zakup tej pompy, co jest niewątpliwie naprawdę bardzo fajnym upgrade'em do akwarium i robi też dużą robotę, tak, bo to akwarium staje się takie mniej obsługowe wtedy, tak. Mi pozostaje tylko podmianka wody i przycinanie zielska w tym momencie, obserwowanie. No i to też dzięki wam, także bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie postawione kawy, bo też takie osoby się tam zdarzały, które stawiają kawę lub też czekoladę dla pomocnika numer 3. Jest to naprawdę nieoceniona pomoc i wsparcie dla tego kanału, za co bardzo wszystkim wam serdecznie dziękuję. Także pamiętajcie, Patronite, kto chce może wspierać na YouTubie. Postaram się, może jakieś live'y będziemy robić niedługo dla wspierających i tak dalej, bo tych osób już się tam trochę zbiera więcej, więc też będziecie mieli lepiej. Zachęcam do dołączenia do Discorda kanału. No i co? No i tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki tutaj za te moje eksperymenty, bo już jesteśmy w tym momencie naprawdę bardzo blisko takiego systemu, gdzie naprawdę przez tydzień będzie pompa sobie chodziła i jak ją odpalę w poniedziałek, a przejdę w niedzielę przed podmianką, to prawdopodobnie nie będzie nawet pyłku na ścianach, a rośliny będą rosły idealnie. Także trzymajcie kciuki, działamy razem.
rozwijamy się razem. No i tyle. Pa, pa, do następnego odcinka. Cześć.